Witam wszystkich serdecznie na drugim odcinku z serii Co uda mi się znaleźć na polu. Wczoraj przeprowadziliśmy krótki rekonesans. Pole wygląda bardzo obiecująco, więc zobaczymy, co uda dzisiaj nam się znaleźć. Dzisiaj będziemy troszeczkę dłużej, myślę, że około 5 godzin. No i widzimy się przy pierwszym dołku. Mamy pierwszy sygnał, stałe ID. Wygląda bardzo obiecująco. Pierwszy dołek i mamy, nie wiem, jakiś guzik duży. Zaraz oczyścimy, zobaczymy, co to będzie. Po oczyszczeniu wygląda to tak. Szczerze mówiąc, nie jestem pewny, czy to jest naprawdę na pewno guzik. Jest to dosyć sporych rozmiarów. Z drugiej strony wygląda to tak. Naprawdę nie mam pojęcia, co to jest. Może zatyczka od fajki? Nie wiem, naprawdę nie wiem. Może być to zatyczka od fajki, bo tutaj miało jakieś mocowanie. Niestety jest urwane. Ale przedmiot wygląda dosyć ciekawie. Nie marnujmy czasu, widzimy się przy następnym dołku. Mamy drugi sygnał. Stałe ID 50. I będzie to kawałek ołowiu. Widzimy się przy następnym dołku. Kolejny kopnięty sygnał 35-40. Co to jest? Jakiś element. Bardzo nie wiem, czego to jest. Nie jestem pewny, ale trochę przypomina mi tutaj jakby taki cyngiel od broni. Nie jestem pewny, czy to. No nie wiem, to jest ciekawy element. Nie widzę żadnych napisów na nim. No, oczywiście zobaczymy go na podsumowaniu. Ale jeśli to jest to, co myślę, to naprawdę fajna znajdka. Super, idziemy dalej. Mamy kolejny fajnie bijący sygnał. ID około 60. Mamy jakąś okrągłość. Oczyścimy to, zobaczymy dokładnie, co to jest. Wygląda to w ten sposób. Tu mamy numer 28. Tu mamy 1. Na chwilę obecną nie jestem w stanie powiedzieć dokładnie, skąd to było, ale są tu jakieś napisy w miarę czytelne, więc wydaje mi się, że będę w stanie to odczytać. Zobaczymy to na pewno na podsumowaniu. Mamy sygnał 33 ze stałym ID. Mamy tutaj monetkę chyba, albo guzik. Jest! Jeszcze nie jestem pewny, ale wydaje mi się, że to może być Rzymek. Zaraz wyczyszczę jeszcze tu bardziej. Tutaj widać jakąś postać, jakby w jakimś hełmie rzymskim. Tu są jakieś napisy. Z tej strony nie widzę nic. Ale wydaje mi się, że to będzie Rzymek. 3 godziny albo 4 chodzenia po tym polu. No i pięknie. Opłacało się. Nie chodzi się tu łatwo po tym polu, no ale takie fanty wynagradzają to. Jestem mega zadowolony. A już mam dzień zrobiony. W domu sprawdzę dokładnie, co to jest. Nie wiem, czy na podsumowaniu powinienem już wiedzieć. Ale elegancko. Super. Idziemy dalej. Więc idziemy do samochodu, zrobimy sobie jakąś krótką przerwę. Pijemy się herbatki i wrócimy do szukania.
Chyba to będzie jakiś część od maszyny rolniczej. Pewnie mosiąc. A nic, zobaczymy to na podsumowaniu. W oczyszczeniu. Idziemy dalej. Z tego dołka wyszedł to taki element. Nie mam pojęcia co to jest. Więc jeżeli ktoś wie, to bardzo proszę o podpowiedź. Idziemy dalej. Fajny sygnał ze stałą ID. No pierścionek to na pewno nie jest. Nie wiem, czy to jest coś ułamanego na pewno. Ciężko stwierdzić co to było. Jak ktoś wie, to niech powie, bo ja nie wiem, więc idę dalej. Sygnał 70 i mamy coś w tej bryle. Ja już widzę tutaj. Możliwe, że będzie to monetka. Tak, jest to monetka. Ale niestety zajechane, więc ciężko będzie cokolwiek na niej zobaczyć. Zaraz spróbujemy wyczyścić troszeczkę. Jest to na pewno Brytania, ale niestety nie jestem w stanie określić, który to rok i jaka to królowa. Więc powiem wam to na podsumowaniu. Mam nadzieję, że uda mi się doczyścić tą monetę. Idziemy dalej. Kolejny sygnał ID 80. Mamy oto taki element. Nic nadzwyczajnego. Idziemy dalej. Powoli będę kierował się już do wyjścia. Starczy na dzisiaj. Jestem z tego dnia bardzo zadowolony. Więc jeżeli wpadnie coś jeszcze, to się włączę. Jeżeli nie, to widzimy się na podsumowaniu. Przejdźmy do rzeczy, które udało nam się znaleźć. Tutaj widzimy, udało nam się znaleźć łuski. Tutaj mamy jakiś scyzoryk, jakiś kawałek żelastwa. Tutaj mamy kawałek jakiegoś widelca albo łyżki. To był jakiś zawór. Z guzików mamy to jakiś guzik albo nabijka, nie wiem dokładnie. Ten guzik obstawiam, że jest z okresu wiktoriańskiego. Ten guzik niestety ciężko mi określić co to jest, ale z tej strony, jeżeli się przyjrzycie, widać, że on był pozłacany i są też na nim jakieś tam zdobienia. Niestety ciężko zobaczyć to za pomocą aparatu. Tutaj mamy taki guzik, z drugiej strony wygląda on w ten sposób. Nie wiem, czy to jest srebro, raczej wątpię. Mamy spory guzik ołowiany, jest wykonany z ołowiu. Bardzo ciekawe. Co jeszcze udało nam się znaleźć? Więc kolejną ciekawą rzeczą jest tutaj kawałek jakiejś sprzączki. Niestety nie jestem w stanie określić, z jakiego jest okresu. Jeżeli ktoś wie, to bardzo proszę o komentarz. Ten oto element tutaj, który widzimy, niestety też nie znalazłem do tej pory jego zastosowania. Na początku, gdy go wykopałem, wydawało mi się, że może być to jakaś część z broni palnej. Niestety w chwili obecnej nie potwierdziłem tego i jest mi bardzo ciężko powiedzieć cokolwiek na ten temat. Więc jeżeli ktoś by wiedział, co to jest, bardzo proszę o pomoc. Kolejnym przedmiotem jest to. Jest to wykonane najprawdopodobniej z mosiądzu. Dużo szukałem na temat tego elementu. Tutaj jest jakby porcelana łamana. I tutaj jest jakiś element łamany moim zdaniem. Więc bardzo prawdopodobne, że był to po prostu jakiś hak na ubrania. A jeżeli nie, to czekam na wasze komentarze, żebyście wy wypowiedzieli się na ten temat, co to może być.
Ten element tutaj, który widzimy, też niestety nie wiem co to jest. Wygląda to tak. To podejrzewam, że to jest część od buta, tam miejsce, gdzie były sznurówki. To jest jakaś po prostu podkładka miedziana. To niestety nie mam pojęcia co to jest. Przejdźmy do najciekawszych znalezisk z tego dnia. Moim zdaniem były to monety. Zacznijmy od tej strony. Tą monetą jest Victoria z 1870, nie wiem dokładnie którego roku, ponieważ nie udało mi się odczytać tej monety. Jest w bardzo złym stanie, więc nie będę się rozwodził na temat tej monety. Kolejną rzeczą, którą udało mi się znaleźć, jest ten oto token. Rozszyfrowałem tyle, że tutaj jest napisane Marshall. Tutaj mamy napisane Scarborough. Niestety ciężko mi jest określić, co jest napisane w tym miejscu. Mamy tutaj 28. Z tej strony mamy jakąś tam 1. Obstawiam, że jest to token z czasów wiktoriańskich. Niestety nie udało mi się dokładnie ustalić przeznaczenia tego tokena. Następna monetka, którą udało nam się odnaleźć, jest to Edward VII. Jest to srebrna moneta. Jest to moneta 3 pensy z 1903 roku. I najciekawszą znajdką z tego dnia była oczywiście ta rzymska moneta przedstawiająca Romę. Jest ona z IV wieku naszej ery. Przedstawia ona właśnie z tej strony Romę. Z drugiej strony przedstawia ona wilczycę karmiącą Romulusa i Remusa. Niestety jest bardzo słabo czytelna z tej strony. Mało co na niej widać. Jednak naprawdę bardzo ciekawa moneta. I to by było wszystko w tym odcinku. Dziękuję Wam za oglądanie i widzimy się już w następnym odcinku. Cześć!